Hej, na pewno pamiętacie i znacie nas i wiecie, że robimy kamuflaże i w tym jesteśmy bardzo dobrzy. I robimy te kamuflaże po to, żeby Wam też pokazać, że one są fajne, dlatego że nie każdy oczywiście lubi wszystkie kamuflaże, bo niektóre kamuflaże są specjalistyczne, a niektóre są tylko po to, żeby właśnie były fajne do tego, żeby założyć na przykład do jeansów czy coś, nie? Dzisiaj naszą taką nowością, jeśli chodzi o nowy kamuflaż, który wprowadziliśmy do oferty, to jest tak zwany Duck Hunter. Duck Hunter ma początek, swoją historię w czasach II wojny światowej, kiedy Amerykanie w 1940 bodajże drugim roku wprowadzili kamuflaż o nazwie Frog Skin i wykorzystywali go na Pacyfiku. To był bardzo fajny kamuflaż, natomiast okazało się, że mała ilość tych kamuflaży dla wojska spowodowało, że żołnierze, którzy pierwszy raz zobaczyli żołnierza amerykańskiego, ale też byli Amerykanami, w kamuflażu potrafili pomylić go z kimś innym, czyli robili tak zwany friendly fire. Dodatkowo jak później Amerykanie wylądowali też chociażby Normandii, to mieli taki kłopot, że Niemcy używali bardzo podobnych kamuflaży. Dlatego projekt Frogskina został zatrzymany i armia naprodukowała tego bardzo dużo. Tam oczywiście skrótowo, bo to nie armia, piechota morska, to są amerykańskie rzeczy, są trochę skomplikowane. W związku z tym Stany Zjednoczone miały bardzo dużą ilość naprodukowanego tego Frogskina i nie wiadomo, co było z tym zrobić. Zaczęli wydawać w różnego rodzaju miejsca, CIA dało troszkę na Kubę, były później jakieś jeszcze inne dziwne rzeczy i w koniec końców za armię amerykańską trzeba sprzedawać po prostu demobli. Więc zaczęli sprzedawać to w latach powiedzmy tam 50. czy któryś, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie bardzo dużo tego materiału i bardzo dużo produktów weszło na rynek cywilny. Myśliwi zaczęli wykorzystywać ten materiał jako świetny kamuflaż, bo przypominam, że to są lata 50., 60., jako kamuflaż do polowania, a super się sprawdzało do polowania na kaczki. Stąd po jakimś czasie do kamuflażu Frogskin, to jeszcze nie jest Duck Hunter, przyszła taka nazwa, przylgnęła właśnie Duck Hunter, nie? Mamy później wojnę w Wietnamie, Amerykanie się w nią na początku angażują, tak udając, że się niby nie angażują. Muszą wysyłać specjalistów z typu CIA, SOG, jakieś inne jednostki. I tu mamy na przykład żołnierza Navy Seals z 1967 roku, dzięki oczywiście współpracy z rekonstruktorami, który ubrany jest właśnie w kamuflaż Duck Hunter, no bo teraz właśnie dochodzimy do tego, że jesteśmy zaangażowani w wojnę w Wietnamie jako Amerykanie i chcieli mieć kamuflaż taki, który nie przypomina żadnego innego kamuflażu, w związku z tym, żeby ktoś nas zobaczy, nie myślał, że jesteśmy Amerykanami, zaczynamy wyciągać z szafy rzeczy, które są takie, można powiedzieć, dostępne i są w kamuflażu. Okazało się przez jakiś czas, że ten kamuflaż Frogskin był tak fajny, że myśliwi go tak często używali, że firmy cywilne zaczęły produkować bardzo podobny kamuflaż. I tak właśnie powstał Duck Hunter, czyli to jest taka wariacja na bazie właśnie tego kamuflażu Frogskin. Oczywiście odcieni kolorów tego kamuflażu jest multum. Nie istnieje coś takiego jak oryginalny Duck Hunter, dlatego że różne fabryki produkowały w różnym okresie. Nie ma czegoś takiego jak kolor oryginalny. Jest to po prostu wariacja i nasza wariacja tego naszego kamuflażu jest jakby taką najciekawszą, najfajniejszą, wypadkową wszystkich kolorów i materiałów. Oczywiście ona jest w ripstopie, no bo jasne, bo chcemy, żeby to było wygodnym krojem w naszych na przykład spodniach UTP czy w bluzie Ride, natomiast żeby to było taką ciekawostką i takim smaczkiem. Czyli po co to robimy? Masz 5 par spodni UTP, masz czarne, no nie kupisz sobie kolejnej pary kojotowych spodni, ale ja mam pasy Tygrysa, Duck Hunter, Rhodesię, i chyba jeszcze parę, i Woodlanda zajebistego, nie? A co będzie za rok? To zobaczymy. A teraz podejdźmy sobie zobaczyć jeszcze inne produkty w Duck Hunterze, czyli ciekawe kieszonki. Mamy więc spodnie, mamy więc bluzy, więc bardzo fajnie, żebyśmy do tego mieli jeszcze oczywiście jakieś nylonowe rzeczy, typu plecaki i torby. Więc klasyczna nasza oferta, czyli plecak Bergen, plecak EDC, torba Satchel czy plecak Raccoon oraz nasze ulubione nerki, jak i Chestrigi też będą występować w kamuflażu Duck Hunter, nie? Tak po prostu, żeby się czasem do jeansów, do koszuli, super fajna sprawa. Więc z naszej bieżącej oferty jest kilkanaście produktów, które wytypowaliśmy właśnie po to, żeby zaprezentować się w naszych, można powiedzieć, możliwościach, czy zrobieniu w kamuflażu Duck Hunter. To jest po prostu tego, żeby czuć się dobrze, żeby to była fajna rzecz, nie? Bo tak jak mówię, na przykład ciekawostka tego samego Satchela, ja mam też w 5 kolorach, możesz tak jak kobieta troszkę ubierać się, wybierać sobie po prostu tam torbę w innym kolorze. W czarnym, wszyscy mają czarny, my mamy w Duck Hunterze.